Tu już dzieje się brazylijska magia. Dojechałem do Alpestre, ale na dworcu nie ma człowieka, który miał mnie odebrać. Ale jakiś inny człowiek mnie zobaczył i mówi, a musisz iść tam. Więc idę, no i dobra, i zobaczymy. Szukamy mojego człowieka w Alpestre. Po uzyskaniu 2 wieki temu niepodległości, Brazylia, mająca braki ludnościowe, otworzyła się na imigrantów. Szukała chłopów, którzy mogliby uprawiać ziemię. Z tego powodu sprowadziła z Europy kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy zasiedlali między innymi Alpestre. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, panie, wszystko dobrze? Znaleźliśmy się. Dobrze, tak że przyjechałeś tutaj na nasze miasto, tu mamy dużo tych polskich ludzi, co przyjechali tam z Polski. I dobrze, pięknie. To zaraz się dowiemy wszystkiego. Wypij sobie szymarą. O, dziękuję pięknie. Mój pradziadek i moja prababka, tu oni przyjechali tam z Polski, dużo gadali i mój tata, moja mama gadą do dzisiaj, że te pradziadek i prababka przyjechali tam z Polski, bo wojna była. Bisavós vieram de lá, que sobrenome Węgrzynek, Openkowski, tinha muita guerra lá na Polônia, eles vieram fugir da guerra e aqui se estabeleceram no nosso município de Alpestre e nós temos quase 50% da população alpestrense. Nos meus 3 primeiros anos de aula, eu só falava polonês. Porque meu avô e minha avó, meus pais, sempre falaram polonês. Eu me orgulho muito de saber falar polonês, não tudo, viu? Mas a gente consegue se defender bem. Para nós, descendentes de polonês, conseguir falar o polonês e preservar essa cultura que é tão linda. As famílias, como eles preservam a cultura polonesa. A oração, as comidas, tudo isso esse pessoal preserva aqui no município de Alpestre. W trakcie rozmowy mamy gościa, to Martinho. Porozmawiamy z nim później. Najpierw jedziemy na miasto. A wy pomyślcie sobie, moja wizyta w Alpestre jest zupełnie przypadkowa. Ledo i Martinho zaprosili mnie do siebie. Nic nie wiedziałem o tym miejscu. Jedziemy na obrzeża miasta. To właśnie tam osiedlali się pierwsi mieszkańcy. Teraz to tak jadziem z miasta Alpestre do interior. Widzieć te ludzie tam w interior w Alpestre. Neste momento estamos chegando na comunidade do Porto Santa Lúcia, aqui onde nos anos antigamente era povoado por várias famílias de agricultores. As famílias foram vendendo suas terras e saindo desta comunidade e virou quase tudo em fazenda. Chodź, будем dzwonić. Wracając do centrum, zajeżdżamy pod ważny punkt Alpestre. Aqui onde estamos, nesse ponto, então, ao fundo, estamos vendo o Rio Uruguai, onde faz divisa com o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E neste ponto foi construída, então, a usina hidroelétrica Foz do Chapecó, onde gera ICMS e traz retorno para o município de Alpestre. Wracając do miasta, mijamy pojedyncze chaty. Wchodzimy do kilku z nich, aby dowiedzieć się, kto tam mieszka. Mój pradziadek przypłynął z Polski. Miał wtedy między 18 a 20 lat i uciekł przed wojną. Więcej z Polski niestety nie wiem. No i co ja ci mogę powiedzieć, co? Rozmawiaj, zbieraj materiał, może dzięki temu dowiemy się trochę więcej.
Okazuje się, że Polacy nie byli tutaj pierwszymi osadnikami. Dołączyli do Włochów, którzy przybyli tu kilka lat wcześniej. To właśnie oni nazwali kolonię nazwą Alpestre, co jest nawiązaniem do Alp. Dzień dobry, Mateusz Jakubowski. Não fala Pogolfer, porque na Polônia eles dizem o dia inteiro Dzień dobry. De manhã de tarde. Ela disse dobry wieczór pra mim. Dobry wieczór. Ela disse dobry wieczór, porque aqui no Brasil, de tarde já é dobry wieczór. Sim. Polônia é sempre Dzień dobry o dia inteiro, né? Sim, isso. Dzień dobry. Zdrowo. Zdrowo. Słyszałem pan Góralski. Co? Jakubowski. Miło poznać. Dzień dobry. Mój pradziadek pochodził z Polski, nazywał się Jakub Mikołajski. Mieszkał tutaj, uprawiał fasolę, ryż i w ogóle trochę wszystkiego. No i my teraz tak samo, kontynuujemy to. Razem z synem i jego żoną, moimi wnuczkami, Kamilą i Stefani. Hodujemy ryby, mamy świnie w chlewie i trochę wszystkiego. Krowy dla mleka. No to nici z nagrywania gospodarstwa. Ale rodzina mówi mi, że ma w dawnym domu pamiątki po dziadkach i może je pokazać. Idziemy. Dowiadujemy się, że Alpestre nie było terenem przeznaczonym dla Polaków, ale była niedaleko część polskich osadników, która chciała się przenieść gdzieś indziej. Brazylijskie władze wysłały ich właśnie tutaj, do Włochów. Jedziemy do urzędu gminy. Obok budynku znajduje się pomnik założycieli miasta, Polaków, Włochów, Niemców i Afrykanów. Bom dia, bom dia. Dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito bem, obrigado. E vocês? Muito bem. Sejam bem-vindos. Przywitał nas sam prefekt, czyli burmistrz miasta. Idziemy na małą kawkę. Olá, amigos. Sou o prefeito de Alpestre, uma cidade com 7.000 habitantes. Nossa cidade tem aproximadamente 45% que são poloneses, de etnia polonesa. Para nós é um grande prazer poder recebê-los aqui e com certeza fizemos parte também deste país que é tão maravilhoso que nós também fizemos parte. Pogoda nie dopisuje, dlatego jedziemy pod dach, do lokalnej szkoły. Zobaczymy, czy dzieciaki uczą się języka polskiego. Eu sou Patrícia Lavinitsky, sou diretora da Escola 13 de Maio. Aqui na nossa escola nós não trabalhamos a língua polonesa porque não temos professor polonês, então a gente só trabalha com a língua portuguesa. E ele está na turma do segundo ano, que tem alunos com sobrenomes polonês. Então nós temos sobrenome Góralski, Mikołajski, Lawinicki, Mikołajski, Lawinicki. E na família de vocês, tem alguém que fala polonês? E tem alguém aqui na turma que sabe falar polonês? Miałeś po polsku, dobry wieczór, dzień dobry, a dzień. Pogoda psuje nam plany. Jesteśmy na fermie kurczaków, ale nie ma jak nagrywać. Porozmawiamy z właścicielem, a ja obiecuję, że będzie osobny odcinek z fermy kurczaków.
Moje dziadki z Polski przyszli, nie? Ja żebym nie znał obów, bo oni umarły. To w Szczęcach to nie było tyle, co dzisiaj jest, nie? Energii, nie było tych telefonów, nie było tych telewizorów, nic z tego nie było, nie? To człowiek, aby do szkoły, ze szkoły do domu i pomagać tata i mamę, nie? 5 lat żebym miał, już żebym nauczył się robić, bo tata mnie nie nauczył, nie? Tata dużo świniaki chował, nie? Świniaki, krowy, później urosły, nie? I żebym tak dużo robili, nie? Do dzisiaj. A teraz już 4 lata w tę stronę, to żebym ożenił się, nie? To knapa dziewkę miałem z kobietą. Knap ze mną robi dzisiaj, nie? Kurczaki chowiem. Dziewka się doktora wyformowała, nie? Ona dzisiaj mieszka koło Pasfundu i knap ze mną jest. I tak robię, nie? Ale wszystko robię. Kurczaki chowiem i na polu też knap musi iść, nie? Bo wszystko takie ta difícil as coisas, nie? Tudo difícil. I tak jest na tym świecie, nie? Pogoda dalej płata nam figle. Nie pokażę wam ani widoków, ani chałup. Dojeżdżamy i wchodzimy od razu do naszego kolejnego rozmówcy. Pani ile ma lat? Ja mam 94. Jak ja byłam mała, co ja robiłam? Na polu. Oprzątałam krowy, oprzątałam cielaki, świniaki, kury, kurczaki i musiałam robić. Tata umarł. Miał 37 lat, jak on umarł. Był młody. A pani ile miała lat wtedy? 8 lat ja miałam. 2 siostry ja miałam. Nie było chłopa w domu. I no, aby kobiety. I jeszcze wszystkie małe były, bo jak tata umarł, to małe, bo ta najstarsza miała 12 lat. Musiał robić, żeby się miał co jeść, nie? Musiałem sadzić, zbierać. Do południa chodziłam do szkoły, a po południu musiałam iść z mamą na pole. Później, jak ja urosłam, to się ożeniłam, nie? I później miałam dzieci. Uchowałam 5 dzieciaków. 4 chłopy i 1 kobieta. I teraz babcia, wnuczki? A wnuczki, jest 9 wnuczków i 8 prawnuczków. No to piękna, duża rodzina. Aha, już teraz jest duża familia. Jest pani szczęśliwa, zadowolona ze swojego życia? A, było życie dobre, bo wszystkiego było. Teraz jest dobre, bo ja teraz nie potrzebuję robić. Dostaję pieniądze od gouvernu. I co, i żyć? I to żyć, nie umierać, nie? Życie dobre teraz, nie? Bo człowiek nie robi i pieniądze ma. Mamy nowy dzień i mamy pogodę. Świeci słońce. A jeżeli chcesz, aby słońce świeciło i u mnie, to gorąco zachęcam do wsparcia moich działań, stawiając mi na przykład kawę w serwisie Buy Coffee. Pamiętaj, że podróże finansuję samodzielnie. Z Twoim wsparciem mogę pojechać na następny wyjazd dużo szybciej. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie odcinka. Z góry serdecznie dziękuję. Jesteśmy przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. W nim czekają na mnie polonusi. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, na który patrzycie, w całości został zrobiony z ametystu, którego okolice alpestre są zagłębiem. Proszę zgromadzonych, żeby zaśpiewali swoją ulubioną pieśń. Posłuchajcie, jak łączy się ona niesamowicie z historią Polonii w Brazylii. Do Ciebie wołamy.
Moje pradziadki przyszli z Polski. Moja babka, co ja się z nią uchowałam, ona mnie powiedziała, że tam w Polsce mało mieli jeść, licho nieraz mieli i dali go do Brazylii. Ale na te wjaździe dużo ludzi naumierało, to w morze ciskali. I przyszli tu i żyli. Dużo musieli pracować, żeby mogli żyć. Sadzili kukurydza, szabel, do jeścia kartofli, ryż. Moja babka w 84 umarła. Miła kobieta była. Ja dobrze ją pamiętam. Lubiła chować gąski, pióra wyrywała, żeby zrobić pierzyny, poduszki. Dużo rzeczy ona robiła, tak jak w Polsce. Umalowała jajka, gotowała kiełbaskę, robili twaróg, śmietanę, syry. Mój ojciec też zaś umarł. Rano jeszcze tak, bo by mógł więcej żyć, ale on cygary palił i poszedł. Lubię pamiętać o nich, co ja wiem po polsku, to od nich było. Chcę uznać Polskę, jechać tam do Polski, popasjować, poznać tam. Ludzie polskie, mnie się zdaje, że są mocno miłe. Dojeżdżamy do prefekta, który zaprosił nas na grilla. To typowy wolny dzień w Brazylii. Wspólne posiedzenia są bardzo popularne. Dla Brazylijczyka naturalnym jest, że jak masz chwilę czasu, to chcesz ją spędzić z innymi. Rozmawiamy o życiu w Alpestre. Dobrze jest. Kilka pokoleń pracy dało wyniki. Rodziny się dorobiły. Są tu Polacy, są Włosi, żyją w przyjaźni. Tylko z polskim jest problem. Większość ludzi nie mówi. Zatarło się. Co chwilę słyszę od kogoś o marzeniu Alpestre, o polskim nauczycielu. Chcą tego dorośli i chce tego młodzież. Włoska młodzież wiąże przyszłość z wyjazdem do Europy. Polonusi też o tym mówią, ale zdają sobie sprawę, że co tutaj tak gadać, skoro języka nie znają. Jedziemy do przykościelnej halki, aby sprawdzić, na jakim etapie są przygotowania do dzisiejszej imprezy. Mamy 11 maja, Dzień Matki. W Brazylii jest to ruchome święto, wypadające w każdą drugą niedzielę maja. Dziadek spał, a ta babka nie spał. Żeby ty dziadziom wiedzą, co ta babka chciała. Co pani tu robi? Pani rozumie, co to jest? Kartofle, tak. A to? Pietruszka. Szczypior, cebulinie. Dużo dzisiaj ludzi będzie. Muito pessoas da noite. Oh, e muito trabalho. Meu Deus. Idziemy do naszej kolejnej rozmówczyni, Joanny. Trafiam do niej w momencie, kiedy pilnuję akurat wnuka. Como se diz pai em polonês? Como é que é o teu nome? Piotr. Então em polonês się mówi Piotr. Jo. Isso aí. Mój dziadek się nazywał Władysław Węgrzynek. I jak on przyjechał tutaj do Brazylii, to miał 5 lat. I on pamięta, że sam, aby bór był, wszystko musieli rozwalać bór i budować chałupy i rozpoczynać wszystko od brzega i żeby mogli mieszkać i robić. Sadzili rozmaitości, żeby mieli co jeść. Chowali kury, świniaki, cielaki. Całe życie w polu oni robili. Mama miała dużo dzieci, nie miał kto z tatą iść na pole robić. A ja byłam najstarsza, to nie chodziłam do szkoły.
stato na pole. Bo mocno ciężko było, mało ludzi było do roboty, da im trzeba było pomagać. A dzisiaj moje dzieci już porośli duże, sami się wirują, robią dla siebie. I ja zostałam sama, mój chłop już umarł. I sama tak się wiruję. Powoli zbliża się godzina festy. Pora ostatni raz rzucić okiem na Alpestrę. Co tu się dzieje? Sobie zapaliłeś je? A jak? Lubię papieroska. Na Polônia mais caro, no Brasil mais barato. No Brasil eu fumar muito. Bom dia a todos. Bom dia. Qual você sobrenomes? Xavier. Xavier. Oh, meu Deus. Obrigado. Eu gosto muito. E qual sobrenome? Bettinelli, da Silva. Da Silva. Ah, no polonês. Mokfa. Esse é o dono do mercado. Prazer em conhecer você. Bisavô veio da Rússia. Rússia? Rússia. E a minha bisavó veio da Polônia. Aquele é polonês puro, ó. A puro polonês. E nome? É pro Podolski aquele lá. Polonês puro. Polonês puro. No i niestety Polonais Puro wstydził się do kamery. A co do sklepu, to wkrótce zrobię jakieś zakupy, żeby pokazać wam, jakie są ceny w Brazylii. Na koniec dnia idę do radia, które prowadzi Martinho. To on razem z Ledo wpadli na pomysł, aby zaprosić mnie do Alpestre. Já visitou inclusive o município do Paraná e veio há 6 anos e agora está retornando e dessa vez aqui no nosso Alpestre. Ontem também e nos últimos 2 dias foi feito toda umas filmagens, tá? E tudo isso será exibido nos seus canais, nas suas plataformas. Kochani ludzie Polski, tu rozmawia Martinho Francisco Szutkowski. Ja jestem ten Polak malutki, nie rozumie gadać wszystko po polsku, mas moje serce jest Polak. Tenho de rádio 35 anos, aqui nós temos programa Godzina Polska, Hora Polonesa. Durante 30 anos foi feito este programa, onde existe a maior imagem do mundo, que é a do Nossa Senhora do Monte Claro. Construiu-se esse santuário e hoje, todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, existe a novena permanente, que é um povo em que preserva a sua cultura, seja nas charninas, pois em agosto nós temos a nossa festa, que é em honra a Nossa Senhora do Monte Claro. A missa é celebrada em polonês e ainda aqui nós temos o prato principal, onde aqui em Alpestre, eu digo, é feita a melhor charnina do mundo. Por isso eu quero agradecer especialmente ao nosso querido amigo Mateus, que esteve aqui em Alpestre, para levar um pouquinho da nossa história, da nossa cultura e do nosso jeito de viver. Dziękuję bardzo. No i zostałem wywołany do tablicy. Pora trochę pokaleczyć portugalski. Bom dia a todos. Eu sou Matusza Kubowski, eu sou jornalista e escritor na Polônia. Eu tenho canal no YouTube também. E eu vim aqui para gravar documentário sobre pessoas origem da Polônia. E eu não falo português muito, por isso, desculpe, eu vou falar polonês. Dziękuję pięknie za zaproszenie, zostałem przywitany w piękny sposób. Ludzie tutaj otworzyli swoje serca dla mnie, no i swoje domy, pozwalali rozgościć się i poopowiadali mi o sobie, także dziękuję pięknie. Jestem zakochany tym, co ja tutaj zobaczyłem. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję pięknie. I z Bogiem. Dziękuję. I z Bogiem. Z Bogiem. Ciao, ciao. No to pora na imprezę lub, mówiąc po brazylijsku, festę.
Brazylijczycy uwielbiają festować. Nie ma miesiąca, żeby gmina nie organizowała jakiejś zabawy. Wszędzie wygląda to podobnie. Msza, jedzenie i zabawa. Jak polecicie do Brazylii, możecie być pewni, że traficie na jakąś festę. Idziesz kupić coś do picia, następnie słuchasz długich powitań i podziękowań, zerkając w tym samym momencie na wyniki Grêmio, które akurat gra mecz. Potem losowanie kolejności stolików do bufetu, no i jedzenie, picie, a następnie muzyka i tańce. I tańczą ludzie, bawią się, a zaraz przyjdzie następny dzień, praca na roli i ciężkie życie. Czy będzie w tym życiu miejsce dla polskości? Myślę, że tak. Poproszono mnie, abym po wyjeździe wskazał miejscowości, gdzie lekcje języka polskiego będą miały sens. Alpestre jest jednym z tych miejsc, które wskazałem. I tylko czas pokaże, co się dalej wydarzy.